But you already knew that. Nero is my son. If that's your brother, he's your father. Now he needs an ass kicking, but I can't have you go kill your own man. This ends right here. I'm putting a stop to this sibling rivalry. I know you hate virgins, but you can't kill your own father. It's true. You'd never recover from that. Fine. Go by myself. Don't have everything. That last shred of humanity that you still had, you just lost it. Witam Was serdecznie na takim nocnym znienacka streamie. Dlaczego nocny stream? Dlatego, że... Poczekajcie, ja tylko sobie tą kamerę tutaj przeniosę na dół, bo tutaj mamy odliczanie. Będzie lepiej. Dlaczego taki nocny stream? A po pierwsze dlatego, że Capcom właśnie, tak jak widzicie, odliczanie za 20, niespełna 25 minut pokaże nam naprawdę świetne gry. Z tego co pamiętam, będzie tych gier chyba 7. Między innymi zobaczymy na PlayStation VR 2 tego naszego upragnionego Resident Evil Village, a także remake Resident Evil 4. Jak wiecie, Resident Evil 4 powstał chyba w 2005 roku i będzie miał teraz miejsce remake na PlayStation VR 2, a co za tym idzie, no po prostu coś świetnego i słuchajcie, zdradzę Wam już wcześniej, wyjdzie 24 marca 2023 roku na PlayStation VR 2, z tego co wiem. Ale nie chcę uprzedzać faktów. Tak zdążyłem gdzieś tam przeczytać na stronach internetowych, ale czy ona ukaże się właśnie na PlayStation VR 2, czy po prostu wyjdzie ogólnie na komputery, czy tam na konsole. Ale jeżeli informacja będzie potwierdzona, że wychodzi 24 marca, no to słuchajcie, co o tym świadczy? Że PlayStation VR 2 będzie przed tą datą. Także nie wiem dlaczego tak tnie obraz. Nie jest to niestety, znaczy stety nie jest to u mnie. Mam nadzieję, że jeżeli showcase się zacznie, no to tego nie będzie. To jest jakaś tam pokazówka gier i odliczanie. Także miejmy nadzieję, że to nam tutaj zniknie. Poczekajcie, też Wam powiem tutaj pokrótce, jakie gry zobaczymy. Tutaj mam taką małą ściągawkę. Będzie pokaz gry Street Fighter 6. Będzie Pragmata, będzie to oficjalny, słuchajcie, już gameplay. Oraz dowiemy się daty premiery tej gry. Będzie krótka wiadomość dotycząca właśnie Residenta Evil Village. No i tak jak już powiedziałem, Resident Evil 4 remake na PlayStation VR 2. Będzie Exoprimal, będzie także podana prawdopodobnie data premiery. Będzie Monster Rise Sunbreak. No i słuchajcie, będzie nowy, z tego co tu widzę, Resident Evil Village, ale będzie to nowy gameplay na PlayStation VR 2. Także mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni. Ja naprawdę nie mogę się już doczekać.
Słuchajcie, mamy 20 minut, także jeżeli macie ochotę do czatu ze mną, koniecznie śmiało piszcie. Ja jestem oczywiście Tomi PSVR, jeżeli wlatujecie już tutaj do mnie na kanał pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba i koniecznie lajka pod tym filmem. Tutaj zobaczcie, w waszych prawych górnych rogach mam 284 suby, zostało mi 200 dni, aby uzyskać mój upragniony 1000 subów. Jeżeli tutaj wlatujecie, pomóżcie mi koniecznie i będę bardzo wdzięczny. Bonds of friendship between riders and hunters. Looks like the children really are our future. Understood. I won't miss! Time to put our kinship to the test. This is where it all ends. Fajne to niektóre gry, słuchajcie, kurde. Naprawdę, naprawdę czaderskie. Także mam nadzieję, że zobaczymy tutaj bardzo dużo ciekawych wiadomości. Słuchajcie, stream będzie trwał około 30-35 minut. Tak jak już to z reguły takie broadcasty trwają. Ja nie mogę doczekać się naprawdę, żeby zobaczyć, jak wygląda ten nowy Resident. Także poczekamy na naszego showcase. Słuchajcie, co mi się tak naprawdę podoba, to że wchodzi ten PlayStation VR 2 i będzie tego naprawdę ogromna ilość. A co wy myślicie, kiedy tak odbiegniemy troszeczkę od tematu, co myślicie o tym, że PlayStation VR według mnie dwójeczka pokaże się na gwiazdkę? Nie wiem jak wy, ale ja podejrzewam, że będzie to jednak gwiazdka. Zostało nam jeszcze 17 minut i 50 sekund. Mam nadzieję, że to, co chcę zobaczyć dotyczące Rezydenta, czy to 4, czy Village, będę mile zaskoczony. Słuchajcie, niedawno ten showcase, który odbył się 2 czerwca, czy byłem z niego zadowolony? Tak wrócę troszeczkę do tego. Czy byłem z niego zadowolony? Częściowo tak. Pokazali nam No Man's Sky nowy. Pokazali nam właśnie, dowiedzieliśmy się, że będzie remake 4 Residenta Evil.
Tak jak już wspomniałem na początku tego nagrania, będzie to remake gry, która powstała bodajże, tak jak już wspomniałem, 2005 rok. No i ten Village, który ja już zapowiadałem nawet na swoim kanale, bodajże chyba 2 albo 3 razy, także ja naprawdę nie mogę się tego doczekać. Czy będę kupował PlayStation VR 2 na promocji? Nie wiem. Wszystko zależy od ceny. Wszystko zależy od tego, kiedy się pokaże. No i czy będą takie same problemy z zakupem jak z PlayStation 5? Zobaczymy. Myślę, że nie, bo nie wszyscy jednak szaleją za VR-em do PlayStation. Teraz obecna wersja, no wiadomo, że obecnej wersji będzie troszeczkę dużo na rynku i na pewno też straci dużo na wartości, więc będzie można, podejrzewam, gdy już 2 się ukaże, wyhaczyć tą pierwszą wersję naprawdę w dobrej cenie. Także ja tylko spojrzę szybciutko, ile nam zostało. Zostało nam dokładnie 15 minut i 50 sekund. Ja wam tutaj puszczę teraz za chwileczkę. Jak już będzie bliżej, puszczę wam nagranie. Albo po prostu puszczę i oglądajcie sobie, bo są pokazywane gry na PlayStation, na komputer, na wszystkie wersje. Także zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie, 15 minut. Przypominam również, jeżeli macie ochotę mnie wesprzeć, żeby mój kanał się rozwijał, tam w górnym też rogu na mojej karcie znajdziecie link do donate'ów. Za każdą złotóweczkę każdemu z osobna dziękuję. What is that? Freedom. Our freedom. Przypominam, że oglądacie jak na razie pokaz wielu gier. Nie są to gry jeszcze pokazywane na showcase. Przypomnę wam króciutko, jakie to będą gry. Będzie to Street Fighter 6, będzie Pragmata, będzie oficjalny gameplay pokazany tejże gry. Tutaj mam taką małą ściągawkę, bo trochę tego jest. Będzie króciutka wiadomość na temat Resident Evil Village, a także będzie, słuchajcie, podany Resident Evil 4 na
PlayStation VR 2. To jest to, na co najbardziej czekam. Z tego co wiem, tak jak już wspomniałem, zdradzę jeszcze raz tą tajemnicę, 24 marca ma ukazać się właśnie Resident Evil 4. Będzie Exoprimal, będzie to nowy wygląd, a także będzie podana data premiery, Monster Rise Sunbreak, Resident Evil Village. Będzie też pokazany właśnie króciutki gameplay na PlayStation VR 2. No i zobaczymy. Resident Evil Reverse Free to Play i nowa beta, czyli dowiemy się, kiedy wyjdzie nowa beta. Ready? Then show me. A w co wy na przykład gracie, jak nie posiadacie PlayStation VR? Czy to też może macie zamiar kupić dwójeczkę właśnie, czy jednak nie? Hello, viewers. I am Ivy the android. I'd like to share today's dinosaur forecast. A dinosaur outbreak will soon occur. Residents in the affected area have been evacuated, and a team of exo-fighters has been dispatched. A vortex warning has been issued. Please remain indoors. Powiem wam szczerze, że niektóre gry, nie będę ukrywał, widzę pierwszy raz. Tak się już kiedyś zastanawiałem, czy by gdzieś tam sobie nie zainwestować w normalne gry, już nie tylko na VR i pograć. Ogólnie to ja, jeżeli nie gram na VR, to albo gram w GTA 5 online, albo gdzieś tam z synem sobie pykamy nawet w Rocket League. Kwestia naprawdę gustu, kto co lubi. A jak gram oczywiście w VR, no to jest tych gier kilka gdzieś tam sobie, czy to właśnie Residenta Evil, którego nigdy, słuchajcie, nie przeszedłem. Mam nadzieję, że w końcu mi się to uda. Dlaczego nie przeszedłem? Dlatego, tak jak już grałem na streamie kiedyś z tą grą, niestety miałem w niej 2 razy buga, musiałem odinstalowywać, grałem od nowa, okazało się, że w tym samym miejscu ten sam bug i znowu musiałem odinstalować. Mam nadzieję, teraz gram chyba 3. raz i mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak wiecie, i przysłowie mówi, do 3 razy sztuka. Jak widzicie, zostało nam 8 minut. Exoprimal to będzie właśnie jedna z gier, która będzie też pokazana na showcase. Nie wiem, dlaczego oni pokazują już do przodu te gry, no ale nie mnie to oceniać. Tak jak już wspomniałem, jeżeli tutaj wlatujecie do mnie i jesteście tutaj pierwszy raz, lubicie gry na VR,
jeżeli są to oczywiście gry na PlayStation VR, to serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a także zostawcie łapeczkę w górę pod tym nagraniem. To oczywiście pomoże w rozwijaniu mojego kanału i co ważniejsze, ten subik, który zostawicie, to przybliży mnie do celu, jaki sobie wyznaczyłem do końca roku. Czy to się uda? Chciałbym, ale daleka droga jeszcze przede mną. Jak widzicie, dopiero 28,4%. Także nie jest to nawet połowa, ale liczę na Was, że gdzieś nawet udostępnicie mój kanał, nie wiem, polecicie znajomym, babci, dziadkowi, mamie, tacie, bratu, siostrze, którzy pomogą mi po prostu w rozwijaniu mojego kanału. Wiecie, co bym chciał na PlayStation VR 2? Jest jedna gra, która troszeczkę ciągnie mnie do niej. Jest na komputer, jest to gra symulator, a chodzi oczywiście o symulację ciężarówki. Chciałbym, żeby znalazła się na PlayStation VR, wtedy byłbym zmuszony do kupienia kierownicy właśnie do PlayStation i uwierzcie, że w końcu gdzieś tam bym się odnalazł, nie wiem, jeździłbym po całym świecie, ale jest to gra, która naprawdę chciałbym, żeby ukazała się na PlayStation VR. Także chyba byłaby to jedyna gra. Chyba jest to jedyna, może nie tyle, że jedyna, bo jest tych gier mnóstwo, ale przydałaby się na PlayStation VR. Euro Truck Simulator chyba bodajże on się nazywał, chyba tak. On jest na komputer i naprawdę chciałbym. Może kiedyś się moje marzenie ziści. Wszystkie gry, które właśnie widzimy, są to jakieś właśnie DLC. Przed chwilą był ten Monster Rise. To, co teraz właśnie widzicie, Sunbreak. O tych grach mniej więcej miał być showcase. Czemu one są pokazywane wcześniej? No dowiemy się już za kilka minut. Dokładnie 2 minuty 40. Tak jak już też wspomniałem na samym początku, cały showcase będzie trwał około bodajże 30-35 minut. Także co będę chciał zobaczyć, to naprawdę
ten remake Residenta Evil 4, to jest pierwsza rzecz. Resident Evil Village, niby ma być pokazany jakiś nowy footage, czyli jak gdzieś tam jakaś nowy gameplay, kto wie. I tak jak już wspomniałem, zdradzę szybciej tajemnicę. Resident Evil 4 na PlayStation VR 2 ma ukazać się 24 marca 2023 roku. A co to oznacza? Oznacza to tylko jedno, że PlayStation VR 2 będziemy mieli przed tą datą. Moje zdanie jest takie, że zobaczymy te nowe gogle już na gwiazdkę. Taka jest moja, wydaje mi się, opinia. Także słuchajcie, jeżeli tutaj wlatujecie do mnie na kanał, koniecznie zostawiacie subika, to pomoże mi w rozwinięciu mojego kanału troszeczkę lepiej. No i pomożecie mi naprawdę do bicia do tego mojego upragnionego 1000 subów do końca roku. Została nam, jak już widzicie, niespełna minutka i zaraz będzie wszystko jasne. No to tak naprawdę moglibyśmy już powoli odliczać 30 sekund. Także zobaczymy. No to zaczynamy. Wejścia mi się zawsze podobały, mają bardzo super wejścia. Takich showcase'y. Hello everyone. Welcome to the CAPCOM Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store and hope you enjoy the show. Let's begin. Hello everyone. I'm Ryozo Tsujimoto, producer of the Monster Hunter series. Thank you for tuning in to today's CAPCOM Showcase. We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise Sunbreak, which will finally be released at the end of this month. To kick things off, we've got a brand new trailer to show you. Let's take a look. Przypominam, że to nie są tylko gry na PlayStation VR. Jest to showcase Capcom, czyli wszystkie gry, które on będzie wydawał już w najbliższym czasie.
You look like you still got that fire inside you, old galleus. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. Taste my fury! Take this! No, gra ciekawa, ale... O, i to już wkrótce, zobaczcie, 30. Gra ciekawa, no ale ja nie lubię takiego tematu First, gier. let me introduce a returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Espinas means thorns in Spanish. As the name implies, thorny scales cover its body. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey. Jedyne, co mi się podoba w tych grach, to grafika, którą oferują. I podejrzewam, że gdyby mieli zrobić takie coś na PlayStation VR, byłoby to ciężkie do przeskoczenia. Zobaczcie, ile tego wszystkiego się dzieje. Dlatego no, są gry, które no, nie są w stanie ogarnąć na VR. Subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. A free demo for Monster Hunter Rise Sunbreak is coming to both Nintendo Switch and Steam. The demo will be available to download as shown. In the jungle locale introduced today, you'll be able to take on Astalos. The new Switch skill swap system as well as new Silkbind attacks will be available for play. No, czyli możecie sobie demo już dzisiaj po północy, z tego co widzę, ściągnąć, bo od 14. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests. Get an early taste of Sunbreak action with this free demo. You can download it from the Nintendo eShop and Steam store page. Also, we would like for you to keep 2 things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak.
so you will be able to enjoy all the added contents. O, tutaj widzę, że mam sobie kupić oglądalność, a akurat niestety nie bawię się w coś takiego. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Our first title update, scheduled for August 2022, will add Lucent Nargacuga. This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. In addition to the Lucent Nargacuga, we're also adding a new area, the iconic Forlorn Arena. With future title updates, we plan on including additional monsters, variants, and more. Our title update release schedule is as follows. The second title update is planned for a fall 2022 release. The third title update will come in winter 2022. And there's more to come in 2023. Each title update will include additional monsters and other elements. We hope you'll check them out. No widzicie, jak się interesujecie takimi grami, no to tam będziecie mieli update. O. Już 30 czerwca. Digital pre-orders for Sunbreak are now available on both Nintendo Switch and Steam. Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom Showcase. Now we will present the Capcom Spotlight Corner. Street Fighter 6, coming soon. The next generation of Street Fighter Moja gra z dzieciństwa, has something fun for everyone to ale chętnie bym w to zagrał. favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, unleash unprecedented battles with the all-new battle system. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Celebrating the 35th anniversary of the Street Fighter franchise, the Capcom Fighting Collection will be released later this month. Included is the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and more. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package. All of the titles included Słuchajcie, to była gra, masakra. Ja pamiętam, jak się w to grało. or fight online against new challengers. 35-lecie Street Fighter. A technika tak poszła do przodu, że Launch on June 24th. zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Orders are available now. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium, coming July 22nd, 2022. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life options. All players will receive Sun for free when downloading the base game.
The bundle featuring all 32 titles is available for pre-order now. Get Display Frame Set 1 as a bonus for pre-ordering. To celebrate, get the Capcom Arcade Stadium title Street Fighter II: The World Warrior. Free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. Next up is an update on Capcom's new team-based action game, Exoprimal. Śmietankę zostawiam na sam koniec, czyli naszego kochanego Residenta Evil 4, jak i Residenta Evil Village. I am the artificial intelligence, Leviathan. Your personnel data indicates you are a suitable No ale specimen muszę to przyznać, join wygląda an świetnie. experiment. Under my supervision, Mimo, że nie jest na VR. conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment wins. My archives encompass exhaustive records of human history. These annals are riddled with errors and institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. You tear down curtains, yet fear revelations. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. At IBIUS, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification, an interesting variable. Within your behavior lies the answer. What is variable shall become fixed. Humans, fight and die for me. Carnage module online. I call your attention to the unstoppable Raptor Horde. Calculating chance of employee retention. Chance calculated at 8.7%. You must fight harder than ever if you wish to survive. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep quiet until we can figure out how to destroy the volume. No, zostało nam 15 minut. More details. Zostało nam 20 minut. A zostało nam jeszcze, zaraz wam powiem. Pragmata. Podejrzewam, że pokażą nam właśnie pragmatę teraz. A po pragmacie zobaczymy nasze Resident Evil 4 i Village. And why is Leviathan repeating these war games? Solve the mystery by playing the main game mode, Dino Survival. Let me provide a brief gameplay introduction. Exoprimal is a team-based action game. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Cull, where teams must eliminate a specific dinosaur. In VTOL Defense, teams protect a grounded aircraft from dinosaur onslaughts. In Data Key Security, teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most energy.
You also saw a glimpse of a strange and terrifying creature known as a Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you directly engage enemy players, there are other times where you band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences and also earn rewards such as experience points to increase your player and exosuit levels. We'll provide more details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. We showed 2 new exosuits today. Barrage is an assault role exosuit. It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role exosuit. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Welcome to my research facility. We're conducting a closed network test for Exoprimal. Players will be able to try the game ahead of release. Help us test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch. Sign up to participate today. The closed network test will allow you to experience Dino Survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. That's all for today. We plan to release Exoprimal in 2023. Until then. Dobra, teraz ładnie podajcie nam rezydentów. Pamiętajcie, jeżeli tutaj wpadacie, koniecznie zostawcie subika, to pomoże mi dobić mojego 1000 upragnionego do końca roku, a także zostawcie łapeczkę. Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion, to digital comics and a Netflix original animated series. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma, talking about how and what Dragon's Dogma came to be. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Once again, thank you all so much. And now we have a bunch of updates from the Resident Evil franchise. W końcu jedziemy. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Rose! It's all right, Rose. It's all right. I can show you things even crazier.
Chris doesn't know I can do. I want to live a normal life. She's near death and ew, something just moved on her hand. Shut up! What's going on here? You look just like me. Oh, now we have a new little rabbit to pursue. It's time. Marking the target. It's showtime! Now, what next? Sorry to keep you waiting. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. We think this new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. Co za grafika, masakra. Arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless hordes of enemies. New stages are included, as well as additional playable characters, such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. The third edition is one you've surely been waiting for, an additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022. Resident Evil RE-Verse will also begin service on the same date, October 28th, 2022. We hope that you are looking forward to it. How did you like that? Also, as already announced,
we are working on making the main story of Village available on Mac so that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. We are working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. To jest dokładnie to, na co czekam. Na. Zobaczcie. ...24 marca, tak jak mówiłem. Resident Evil 4 Remake. I've located baby eagle. Guess you, me, picked the wrongest spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Ale grafika. Masakra. This time, it can be different. It has to. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him. The experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon arrives at a dense and dangerous forest. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC.
The release date will be March 24th, 2023. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Thank you. Thank you so much. No ja się już nie mogę doczekać. What did you think about the latest information on Resident Evil Village and Resident Evil 4? No co? Jesteśmy podekscytowani. Podejrzewam, że wszyscy. For those that can't wait for the release, check out the following games. Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These three titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today. In addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. For PC users, an update patch will be available on the same date. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Welcome to the family. That's all for today's announcements. Thank you. That wraps up today's show. We hope you're as excited as we are about some of our upcoming games. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. We look forward to sharing more updates with you soon. Okay, no to see you next time. Słuchajcie, no co mogę więcej powiedzieć? Przede wszystkim jestem zadowolony właśnie z tego Village. Ja pamiętam, że ja go zapowiadałem chyba już nawet w zeszłym roku, jakoś w połowie, także to będzie już rok. I padały mi różne pytania. Tomi, zapowiadasz Resident Evil Village, no ale on nie jest na VR. Ja już wtedy wspominałem, oczywiście nie jest na VR, ale będzie na PlayStation VR nowej generacji. I słuchajcie, można powiedzieć, że dotrzymałem wam słowa i jak zauważyliście, będzie Village na PlayStation VR drugiej generacji. A co za tym idzie? Dużo więcej ciekawszych gier, lepszy tracking, lepsza imersja gier, lepszy wygląd, po prostu wszystko rewelacyjne. Co do Residenta Evil 4, no niby nie pokazali, że ma być na PlayStation VR, ale z tego co wiem, też ma być na po prostu VR drugiej generacji. Czy do tego dojdzie? No przekonamy się. Ja jestem w 99%, że jednak tak. Słuchajcie, ja będę się z wami żegnał. Jeżeli byliście tutaj,
ze mną pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba, koniecznie łapeczkę w górę. Jeżeli zawitacie na ten kanał już po tym streamie, koniecznie również zostawcie łapeczkę i subika. Ja będę się z wami już żegnał i do szybkiego zobaczenia na kolejnym showcase'ie, a także jeżeli będziecie subskrybować mój kanał, nie przegapicie również zapowiedzi gier, a także streamów. Także ja się będę już z wami żegnał i życzę wszystkim przyjemnej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.